Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 19 dzień listopada 2024 roku. Imieniny obchodzą Miłowit i Mironiega. Za oknem mamy 4 stopnie Celsjusza, śnieg, blok BTC 871000, cena KNG 1,82 USDT, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 227. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak się czuje ogórek w śmietanie? Mizernie. Brawo! Brawo! Znałeś to? Nie. Brawo! Kurde, jestem pod wrażeniem. No to jak już mamy tutaj wszelkie ceregiele za sobą, proszę powiedz, co takiego dzieje się na rynku Bitcoina. No, na rynku Bitcoina jest faktycznie trochę, powiedziałbym, nerwowo. Trochę nerwowo. Ja już zaczynam słyszeć wiele... Jak do tej pory było bardzo byczo, tak teraz niektórzy zaczynają tutaj być już trochę mniej byczy. Pojawiają się jakieś głosy. O dziwo, słuchaj, wyczytałem chyba z 2 artykuły na temat tego, że Bitcoin właśnie się kończy i spadnie do zera i że to jest zaplanowana akcja. No ale cóż, popatrzmy na to, co przygotowali nasi tutaj kangowi analitycy i możemy krótko powiedzieć, że no Bitcoin faktycznie według nich też wysyła kilka niepokojących sygnałów. Wolumeny spadają. Tak. Co prawda niektóre wskaźniki wskazują, że wszystko jest dobrze, ale na przykład RSI tworzy taką niedźwiedzią strukturę, dywergencję. I jest to sytuacja, w której taki ruch, gdy wskaźnik idzie inaczej niż cena, to jest to tak trochę dziwnie, ale sugeruje to niższe zainteresowanie kupujących niż miało to miejsce dotychczas. No więc ewentualna korekta jak najbardziej jest możliwa. Tutaj ma to uzasadnienie i pewien poziom wsparcia, który powtarza się wśród wielu analityków, ale tutaj mówię przede wszystkim o tych naszych kangowych, to jest to strefa pomiędzy 77,300 a 81,200, czyli takie, słuchaj, spadki mogą być, że może spadnie poniżej 80. No ale z drugiej strony, jak patrzymy na zlecenia, które są na order booku i rozłożenie tych zleceń, to można mieć wrażenie, że jednak troszeczkę jeszcze możemy pójść do góry, zanim ta korekta nastąpi, ale szczegóły oczywiście odsyłam na najbliższy Kanga Trends. Jutro o godzinie 20 będzie więcej szczegółów. No właśnie, zatrzymało się nam trochę tutaj... No, nagrywaliśmy ostatni no comment, to myśleliśmy, że nawet może osiągniemy tą stówkę. Stówkę, no może, nawet, może. Uwaga, moi drodzy, chociaż wiem, że to nie zależy od ilości łapek w górę pod tym nagraniem, ale jeżeli Bitcoin osiągnie tę magiczną cenę $100,000, to nagraliśmy z Łukaszem kompromitujący materiał na nasz temat, także ma się on automatycznie pojawić właśnie wtedy, kiedy przebijemy tę granicę, no ale póki co jesteśmy spokojni. No i jeżeli ktoś z Was chce zobaczyć ten kompromitujący materiał, to zapraszam do tego, żeby teraz kliknąć subskrybuj, dzwoneczek i na pewno Was ten materiał nie ominie. Tak.
Może lepiej nie klikajcie. No właśnie, ale wróćmy do tego, co się dzieje, no bo spadają obroty na rynku, ale jednocześnie 2 dni temu mieliśmy największą kapitalizację. To znaczy z tego, co patrzyłem, nigdy wcześniej tyle dolarów nie było ładowanych właśnie w przestrzeń kryptowalutową, a zatem coś tam się dzieje. I teraz pytanie, czy to Bitcoin ciągnie, czy może memcoiny? No Bitcoin aż tak nie ciągnie, no bo co prawda on doszedł wysoko, ale jednak pozostałe coiny, na przykład Solana, czy Link, czy parę innych z Pinat na czele, o którym jeszcze będziemy dzisiaj mówili, daje cały czas całkiem sporo zarobić. No Dogecoin, który robi jakieś fenomenalne wyniki, to coś wskazuje na to, że jednak nie tylko Bitcoin, czyżby. No właśnie, a propos memcoinów, będziemy dzisiaj jeszcze o tym rozmawiali. Muszę ci powiedzieć, że ostatnio, podczas ostatnich tych skoków do góry, wiadomo, mam tę strategię wychodzenia z różnych krypto, tak, żeby budować swój skarbiec na to, żeby kupować też inne kryptowaluty. To, co mi pozwala teraz wychodzić i realizować 100% zysk. Ja wiem, że 100% to prawdziwy kryptowalutowiec nawet piwa nie otworzy, tak, ale mówimy o krótkich okresach. To są właśnie memcoiny. Memcoiny, nie ma co ukrywać, że Elon Musk pomógł, Dogecoin, którego też sprzedałem, jakby pociągnął kilka tych takich najważniejszych memecoinów. Wiem, że to już jest taka trochę zdarta płyta, kiedy my o tym rozmawiamy, no ale jednak, co więcej, czytałem ostatnio te raporty kwartalne CoinGecko. Bardzo fajna sprawa, dużo porównań. No więc wystaw sobie, że największą uwagę inwestorów, czyli rozumiem, oni tego tam nie wyjaśniają dokładnie, ale rozumiem, że to są pewnie najczęściej otwierane podstrony i tak dalej. Co przyciąga? Memcoiny. I to tak jakby bardzo, bardzo istotnie. Drugie miejsce, to też jest ciekawe, drugie miejsce to było RWA. Real World Assets, czyli te tokenizacje. Tak, tokenizacje. Natomiast jednak memecoiny są tutaj na czele. Jak się okazuje, niektórzy uważają, że taki Doge czy takie PP, czy wywiórki na przykład, o których będziemy pewnie rozmawiać, że to jest pomost do tego, żeby zapraszać świeżych graczy. Zaskakuje mnie to, ale kto by pomyślał, wiadomo, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, wszystkie drogi prowadzą do Bitcoina, ale że memcoiny mogą prowadzić do Bitcoina. Otóż okazuje się, że tym nowym graczom łatwiej jest zainwestować w takie PP czy w Dogecoina niż właśnie w Bitcoina. No słuchaj, dla mnie to jest w miarę nawet zrozumiałe, no bo nowych graczy przyciągasz potencjalnym bardzo dużym zyskiem. Zainwestuj $17, zamień to w 3 miliony, tak jak widzimy czasami takie wpisy na Twitterze. Na Twitterze, na profesjonalnych serwisach kryptowalutowych pojawiają się takie artykuły. Niestety. No i to powoduje, że ludzie są zwabieni takimi horrendalnymi wręcz zyskami, kupują memcoiny. Niektórym się udaje, innym nie, ale to w pewien sensie jest może nawet dobre, bo powoduje, że pojawia się nowa krew, nowi ludzie słyszą coś o krypto i tym, którym uda się coś zarobić, może będą dalej inwestowali w poważniejsze waluty. Również ci, którzy nie zarobią, mogą się zainteresować tymi bardziej stabilnymi, bo się dowiedzą właśnie o tym, że no memcoiny memcoinami to jest fajny rynek, ale to jest czysta spekulacja, czysty, ja bym nawet powiedział hazard, a przynajmniej emocjonalnie, a obok jest rynek taki bardziej stabilny, no tam pierwsza 20, no pierwsza 10 to już na pewno tych największych kryptowalut też daje przecież całkiem nieźle zarobić. Tutaj wystarczy, że spojrzymy sobie na CoinGecko i zobaczymy, jak w tej pierwszej 10 można było zarobić, to mamy na przykład Solanę, która w ciągu ostatnich 7 dni ponad 10% poszła do góry. No ale wiesz, co się mówi? XRP 78%. XRP, tak. Czy Cardano, które poszło prawie 22% do góry. Mówię o pierwszej 10 największych kryptowalut. Bo mieli, tak. Nie, zgadza się.
Kupuję i Cardano i kupuję Solanę na XRP, czekam aż będzie na Kanzę. Polujemy na inne krypto. Ale chcę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. To jest zaskakujące. Wydaje mi się, że ty kilka razy o tym mówiłeś. Psychologicznie ludzie chcą inwestować w memcoiny albo w inne kryptowaluty. Chodzi mi o te kryptowaluty, których wydasz $10 i masz... Milion. Tak. I tak sobie myślisz, no kurde. Jak mam milion, pójdzie $1 do góry, to mam $1 milion zarobione. No właśnie, no. Ale teraz od razu sobie przypominam przez analogię, jak się musieli czuć wszyscy ci w latach 90. To był chyba 95 rok, czy 94, kiedy była w Polsce denominacja. Tak, ucięliśmy 4-0. Nagle z twojego miliona zrobiło się 100 złotych. To działało negatywnie pewnie dla niektórych, ale zdałem sobie ostatnio sprawę, że możesz stosować wobec memcoinów analizę fundamentalną. O zupełnie oczywiście odmiennych zasadach, regułach, patternach i tak dalej, i tak dalej. Na czym by to polegało? Społeczności. Oto społeczność, która gromadzi się wokół wybranych memcoinów jest duża, jest aktywna. Jeszcze raz, nikogo nie namawiam. My tutaj po prostu przedstawiamy w tej chwili różne punkty widzenia. No i im bardziej aktywna społeczność albo im ciekawsza, no bo tam wiadomo, że różni ludzie się angażują w te społeczności, tym szansa, że wygram na loterii więcej jest większa. O, widzisz, powiedziałem nawet zgodnie z tym duchem, o którym mówiłeś wcześniej, mówiąc, że to jest hazard. Jeszcze ostatnia rzecz. Ostatnio gdzieś na jakiejś konferencji powiedziałem, że to może się kojarzyć z hazardem i rzucono się na mnie. Więc nie mówię, że to jest hazard, mówię, że to jest po prostu umowa społeczna i tyle. No, ja bym rozróżnił, czy sama czynność jest hazardem, czy budzi emocje jak hazard. Bo to jest coś odmiennego. Czasami coś może nie być hazardem, ale emocjonalnie w człowieku działa dokładnie tak samo. Ale tutaj my mówimy o rynkach, o kupowaniu, o tym, co się dzieje, a mamy niezłego newsa od Michaela Saylora. Tak. Słuchaj, Michael Saylor znowu powiedział, że kupili zawrotną ilość bitcoinów i oni kupili 51 tysięcy bitcoinów. 51 780 bitcoinów. Wydali na to 4,6 miliarda. Za średnią cenę $88 627 za bitcoina i w związku z tym mają łącznie 331 200 bitcoinów kupionych po średnim kursie $49 874. Tak. Niezrealizowany profit w kwocie 13,2 miliarda. Ktoś tutaj to przeliczył. I teraz to, co myślę jest bardzo ważne, on to kupował na górce. No, za $88 000 to może nie jest górka. Nie, no tak, może nie. Wiadomo, chodzi mi o to, że to kupował na górce tej, powiedzmy, prawie że lokalnej. I to jest według mnie wielki manifest tego, że nawet dzisiaj ta cena się nie liczy w stosunku do tego, czego wszyscy spodziewamy się w przyszłości. Nie ma znaczenia, czy kupujesz za 100 tysięcy, czy kupujesz za 90. Przy liczbach, których się spodziewamy, mówią ludzie, którzy mają wielką wiarę w krypto, zaliczą się do nich, to nie ma znaczenia. Nie czekaj. To tak jak ostatnio ktoś mówił w Kandze, że kurczę, czeka, aż Bitcoin spadnie do 70 tysięcy, żeby dokupić. I tak sobie myślę, no kurde, no to kupuj teraz. Kupuj bez przerwy po prostu. Kamil tak powiedział. Miał ostatnio faktycznie. Nie chciałem mówić jego imienia, to wstyd. Ale jak już powiedziałeś. No ale słuchajcie, teraz powiem coś do naszych widzów, bo dzisiaj będziemy mieli pewien eksperyment, bardzo wyjątkową rzecz. Zostańcie z nami, a ja zwrócę tylko uwagę na to, co jest po mojej prawej stronie. Jak wy patrzycie na ekran po mojej prawej stronie, tam jest taki licznik i uwaga, tam pokazało się właśnie 23 000. Boom! Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek. Bardzo nam zależy na tym, żeby dojść do 25 000 jak najszybciej. To jest dla nas jakiś taki mikrocel. Pomóżcie nam walczyć z algorytmami. Ale Sławku, czy to już czas, żebyśmy zrobili ten nasz eksperyment?
Myślę, że tak. Yes, of course. Yes, of course. Absolument. Okej. Natürlich. Mamy dzisiaj specjalnego gościa. Jest nim Joy. Joy, która jest w Kandze i reprezentuje nas i zespół reprezentuje nas w Azji Południowo-Wschodniej. Jest dzisiaj z nami. Przez chwilę będziemy rozmawiali po angielsku, ale mamy nadzieję, że wszystko da radę zrozumieć, że będziecie w stanie, a postaramy się później podsumować. So, hello Joy, how are you today? Hi, I'm doing great. So I prepared some Polish words. Dzień dobry. Dzień dobry. Oh, hello Joy, super, thank you very much. You learn Polish, maybe soon you will be fluent speaker. Tell us what's going on in Asia, what's going on the place where you are right now. Okay, first of all, I'm truly honored to be here with you guys today. And yeah, it was very exciting, innovative, vibrant, dynamic, and I guess transformative as well. So there's a lot of events going on, like for the whole 2 week time. So the DevCon is supposed to be held on November 12 to 15. However, there were a lot of events that happened prior to that. So it coincided with a Thai Blockchain Week, CoinGecko event, even the WoW Summit and ABC Conclave as well. So it really highlighted how vibrant Thailand as a hotspot for these kinds of blockchain events. So also there were a lot of side events from AI projects, gaming, blockchain protocols, even meme coin. There were a lot of events that is really specifically dedicated for them. And of course, infrastructure, which really reflect the dynamic nature of the blockchain ecosystem. So based on what I heard, it was also attended by over 12K people from all over the globe. Imagine that. It's massive, right? And also there were a lot of strategic partnerships that happened, which was actually announced as well. And one of the things, maybe just, sort of trivia for you guys, they were celebrating this Loy Krathong festival in Thailand, and it coincided as well with the blockchain events that happened. So it's really something that is very special for Thai people, as well as maybe the tourists who have been there to participate in all of the events in the past 2 weeks. So I think for this one, this really makes Thailand as a strategic location. And maybe they will be nailing, a really good hotspot for claiming to be one of the central areas for blockchain events, just like Singapore. Okay, thank you for the brief report. Yeah, a lot of comments from our audience, so Okay. we'll let Joy know after our episode, I think. Okay. Yeah. We will be present in Asia. Of course, Asia is one of our strategic points, and we will attend in this Taipei conference soon. It is in 3 weeks. Yeah, you will be in Dubai, and Yeah. I will be in... I would love to. Not Taipei, not but I'll be in Australia tomorrow for the Australia one, though. Taiwan. Yes. Taiwan, okay. Great. Super. Thai Blockchain Week is on December. Yeah. Super. Thank you very much, Joy. I hope that we'll see soon, and that your appearance on Kanga, Kwadrans z Kangą is not the last one for sure. Thank you very much. Yeah, for sure. Thanks so much. The Neste Penegrazo. I hope I got it right again. So again, have a good day, everyone, and I'll see you soon. Thank you. Wyjaśnimy, o co chodzi, bo się zawiesiliśmy. Jutro wspomniał o Australii, Tak. Joy, ale ty jedziesz do Dubaju, Wkrótce, a ja w tym samym czasie jestem na Tajwanie, więc tutaj mogło być jakieś zamieszanie. Ale podsumujmy, co takiego Joy powiedziała. Zresztą zobaczcie, jak wygląda właśnie wizerunek Kangi w Azji. Zresztą czytam też komentarze, dostała Joy bardzo przyjemnie
Dobrze przyjęta. To dobrze. Przyjemnie to chyba jakiś freudowski błąd, ale no właśnie 12 000 ludzi przyjechało na całe to wydarzenie. 12,000, tak. No i to a propos naszej dyskusji o memcoinach, nie wiem, czy Joy zrozumiała, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ale powiedziała, że jest tam bardzo wielu przedstawicieli. No, na co dzień Joy jest na spotkaniach. Czasami zdarza się pewnie, że mówione jest coś, jakieś pojedyncze słowa po polsku, więc na pewno wychwytuje. Muszę powiedzieć, że Joy w ogóle zna dosyć dużo języków i ma taką zdolność do tego, więc może wkrótce jednym z tych języków będzie polski, ale nie wyprzedzajmy faktów. No, Kanga nie działa tylko tutaj w Polsce, Kanga nie działa tylko w Europie, my działamy globalnie i muszę powiedzieć, że jak patrzę na to, co się dzieje na świecie, to zaczynam naprawdę być przekonany, że niestety dla nas Europa nie jest pępkiem świata, Azja zdecydowanie odjechała, a jeśli popatrzymy na to, co się dzieje w Stanach, no to w Stanach mamy, myślę, jesteśmy w przededniu budzenia się, no nie mogę powiedzieć niedźwiedzia, bo niedźwiedź to zwykle o Rosji mówiono, no ale budzą się Stany i może się okazać, że tutaj będziemy mieli prawdziwą rewolucję. Ja muszę powiedzieć, że w Pensylwanii został już nawet zaproponowany, to są moje ostatnie wiadomości, ale została zaproponowana ustawa o tym, żeby utworzyć tą strategiczną rezerwę, bo żeby bank federalny utworzył rezerwę bitcoinową. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Nie? Powiedz mi, na pewno znasz naszą stronę, którą właśnie w tej chwili chcę pokazać. standwithcrypto.org. To jest strona, która właśnie monitoruje nastawienie polityków, czy właściwie ich postawę w kontekście krypto. No i w ogóle, chyba wspominałeś o tym ostatnio, jak są wybory prezydenckie w Stanach, to przy okazji są również inne wybory, bo na Senat przykład... i Kongres, tak. Tak, tam po 1/3 się wybiera co jakiś czas. No i zobaczcie, jak wejdziemy na tą stronę, no to widzimy, że Donald Trump oczywiście jest pro-krypto, ale w Izbie Reprezentantów 274 osoby są pro-krypto. Pro-krypto versus 122. No i do Senatu w tych wyborach 20 jest pro-krypto, a ci, którzy zostali 12 jest anty. To jest bardzo, bardzo, bardzo byczy sygnał. Dla zainteresowanych zapraszam tą stronę, bo to można po prostu sobie klikać po stanach i on jakby tutaj ten serwis podsumowuje, pokazuje nam twarze wszystkich jak gdyby kandydatów wybranych, czyli teraz tych elektów i ich nastawienie. Dzieje się coś niezwykłego. Zaraz będziemy rozmawiali o Europie, bo też mamy jakieś informacje a propos Miki. Zostańcie z nami do końca, to się dowiecie czegoś ciekawego. Prawdziwa bomba. No, może się okazać prawdziwa, to może się okazać ciekawe. No, ale dobra, no powiedz, co mówią zagraniczni youtuberzy w tej chwili w ogóle o Europie albo o Polsce na przykład? No właśnie, słuchajcie, oglądam tych różnych youtuberów anglojęzycznych całkiem sporo. Wiele różnych, zarówno tych takich bardzo, bardzo topowych, jak i tych trochę może mniej popularnych, bo no, warto czasami zrobić taką... To się nazywa nie dyspersję, a rozproszyć źródła informacji. Szukasz słowa. Szukam słowa i nie mogę znaleźć. Dobra. Jak inwestujemy w wiele różnych akcji, żeby nie w jedne, to co robimy? Wiem. To już jest... Zobaczcie, teraz blokujemy tego słowa. Ale robimy to... Dywersyfikację źródeł informacji. Dokładnie. Ja nie mogę. To jest niesamowite, że... No. Ciężko czasami. No ale... Oglądam i słuchajcie, w kilku pojawił się wątek polski. Wątek polski, bo zauważono, i to muszę powiedzieć, naprawdę byłem zdziwiony, że ten temat został zauważony, ale zauważono, co się dzieje w Polsce i właśnie w kilku w nich poruszono temat zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce. I oto mamy Lecha Wilczyńskiego, który napisał właśnie o tym projekcie ustawy o strategicznej rezerwie Bitcoin,
który został stworzony i napisał tak. Projekt ustawy o strategicznej rezerwie Bitcoin jest dostępny do wykorzystania. Muszę to udostępnić, bo przecież nie uwierzycie mi na słowo, jak tak tylko będę mówił. Proszę bardzo, tutaj możecie zobaczyć sobie tego tweeta. No i zepsuło. Dobrze, że się nie Nic gorszego. Na szczęście nie. Ale mówi, że projekt ustawy o strategicznej rezerwie Bitcoin jest dostępny do wykorzystania. Nie ma na co czekać. Zamiast uchwalać bzdurną ustawę o kryptoaktywach, to powinno pójść w pierwszej kolejności, zanim będzie za późno. Czy prezydent Sławomir Mencen będzie zabiegał o utworzenie strategicznej rezerwy w Polsce? No i słuchajcie, jeszcze raz, nie chodzi o to, że ktoś coś takiego napisał. Nawet nie chodzi o to, że kandydat na prezydenta Sławomir Mencen odpowiedział oczywiście, ale zostało to zauważone na świecie i naprawdę kilku tych takich mniejszych, ale 2 dużych youtuberów, którzy mają naprawdę olbrzymie zasięgi, czytali to na wizji. Bardzo mi się podobało, jak pracowali z Google Translatorem, ale dali radę i powiedzieli, dzieje się, faktycznie mamy czas polski. A ty co myślisz o tym? Miałeś wywiad z Sławomirem Mencenem? Miałem. No wiemy o tym, że Sławomir Mencen jest pro-krypto, chociaż to, co jest zaskakujące, to, że jego przekonał do tego brat. Zresztą brat Sławomira Mencena działa również mocno w krypto. Ale uwaga, teraz żeby nie podawać źródeł, powiem z kilku różnych źródeł, blisko, uwierzcie mi albo nie. Wiesz, kto jest podobno największym wrogiem krypto w Polsce? Z panujących polityków albo urzędników, tak właściwie trzeba było powiedzieć. No, pan Jarosław. Nie. Pan Jarosław się zapytuje, ale zapytuje się człowieka, któremu bardzo ufa. I podobno Adam Glapiński. I to jest ciekawe, że to on nadaje ten trend braku zaufania do krypto. No, reprezentuje jakąś szkołę. No, zresztą, jeżeli dobrze pamiętam, to w 2018 czy 2019 roku, czy 2020, już nie pamiętam w którym, ale powiedział takie zdanie, że Bitcoin to schemat Ponziego. I to jest ciekawe, bo w tej chwili nowa pani urzędnik w Australii odpowiadająca za rezerwy, zaraz też może powiem o jej nazwisku, żeby nie być gołosłowną i każdy sobie będzie mógł sprawdzić, o kim mówię. Uwaga, mam ją już bardzo, no a może powiem, co ona mówi. Michelle Bullock to jest w tłumaczeniu to jest szef albo właśnie lider Reserve Bank of Australia, no czyli taki odpowiednik banku centralnego naszego. Ona również mówi, że Bitcoin nie jest ani pieniądzem, ani nie wiem, nośnikiem wartości. Jest to jakaś forma aktywa finansowego, ale za którym nic nie staje. Zastanawia mnie to, że właśnie te umysły, które stoją na czele albo takich seków, które nadzorują giełdy, rynki i tak dalej, albo właśnie banków centralnych, cały czas nie dostrzegają tego, co my dostrzegamy w kryptowalucie. Ciężko ci to skomentować teraz, prawda? Natomiast ten zabieg o zabezpieczeniu, zbudowanie jakiejkolwiek rezerwy, czy to by była rezerwa walutowa, czy jakikolwiek fundusz, te państwa, które to zrobią i będą, tak jak Salwador, kupowały w modelu DCA stałą kwotę co miesiąc, według mnie one wygrają los. I to nie na loterii tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Amerykanie zrobią to, co chcą zrobić, będą skupować, oni powiedzieli ile? Że chcą milion bitcoinów w ciągu 5 lat. Tak. I później spłacą tym jakąś część długu chińskiego, to przecież to będzie majstersztyk. To rozmawialiśmy na koment. Bez rozwoju gospodarczego właściwie, bez rozwijania swojej gospodarki będą w stanie spłacić zobowiązanie tak naprawdę wysysając kasę z innych gospodarek. Ale no. Natomiast ja teraz tak trochę pompatycznie powiem, że mam apel. Mam apel, którego nie konsultowałem ze Sławkiem, ale mam nadzieję, że mnie poprze. Otóż chciałem się zwrócić tutaj do pana Adama Glapińskiego. Jeżeli pan jest zainteresowany, żebyśmy się spotkali i porozmawiali o krypto, prywatnie, nie publicznie w żadnym wypadku, ale jeśli publicznie, to bardzo chętnie podejrzewam, Sławek zrobiłby wywiad z panem. Tak. Ale porozmawiali o krypto i
dał nam szansę przedstawienia od strony tej fundamentalnej, czym krypto są i czym jest Bitcoin. Bardzo chętnie się spotkamy i porozmawiamy. Uważamy, że warto się dowiedzieć czegoś więcej niż to, co jest dostępne w Pana otoczeniu, bo podejrzewam, że jednak to otoczenie jest dosyć hermetyczne. Może to da Panu jakąś dodatkową informację i wpłynie na Pana zdanie. Tak jak zmiana zdania nie jest niczym złym. Ja słyszałem kiedyś opinię, że tylko krowa nie zmienia zdania, więc warto być otwartym, a na pewno właśnie warto dowiedzieć się czegoś więcej. Chętnie wytłumaczymy. Jesteśmy przekonani, że będziemy mieli kilka argumentów, które Pana zaskoczą. Także zachęcamy. Jeżeli ktoś z Was, kto ogląda teraz nasz kwadrans z Kangą i może pomóc nam dotrzeć z tym komunikatem do Pana Glapińskiego, bardzo chętnie prosimy o pomoc. Pomóżcie, a pomożecie tym nie tylko klikając łapkę w górę, subskrybując dzwoneczek, ale właśnie może kontaktując się z nami i pomagając dostać się w otoczenie Pana Adama, którego ja osobiście nawet za niektóre ruchy bardzo szanuję. Choćby kupno złota. Tak, trzeba uważam, że to był bardzo dobry ruch. Wiesz, że jest takie zjawisko w psychologii opisane przez noblistę Kahnemana, że jak wspominasz jakiekolwiek wydarzenie, nieważne czy krótkie, czy długie, znaczy jak długie to oczywiście okres, a nie pojedyncze wydarzenie, to jakie zapamiętasz, na to wpływają dwa momenty. Początek i koniec. Nie. Koniec, no to tak dlatego i najbardziej intensywny moment w czasie tego wydarzenia albo tego okresu. Okay. I nasz mózg wyciąga średnią. Pan Adam Glapiński na pewno z tym złotem bardzo dobrze to rozegrał. Miał też, trzeba jasno powiedzieć, pewną intuicję, żeby nie mówić szczęścia, no ale bank centralny na złocie zgłasza teraz takie niebagatelne zyski. No po prostu kupuje, a tam rośnie. No jest dobrze. Tutaj, ojejku, bo mamy jeszcze dwóch gości, których będziemy gościli, a tu już 2 kwadransy minęły. Myślę, że może czas zaprosić kolejnego. Tak jest. Jacku, halo, Warszawa. Powiedz, co tam się dzieje na Kandze, co nowego? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. No, jesteśmy w super cyklu meme-coinów, o którym wspomnieliście na początku. Ja tu od razu chciałbym zgłosić głos odrębny i powiedzieć, że się absolutnie nie zgadzam z tym, co przedmówcy na temat meme-coinów mówili. Ja uważam, że cały rynek krypto to jest wielkie kasyno. 95% ośmielę się zrobić taką analizę fundamentalną, całkowicie wyssaną z palca, ale mówiąc poważnie, 95% uczestników rynku krypto moim zdaniem jest w kasynie, a nie jest dla technologii, ale jest dla spekulacji. Powiem więcej, Sławku, kupując SUI albo Aptosa, czy kierujesz się technologicznymi różnicami, czy czytasz white paper i badasz różnice w tym, co ta technologia robi, czy bardziej patrzysz na wykres i spodziewasz się zysków? Nie chcę, żebyś odpowiadał, bo to jest pytanie retoryczne. Natomiast taka jest prawda, musimy sobie z tego zdawać sprawę, że technologicznie blockchain jest rewolucyjny i oczywiście mamy rozmaite nurty i powiedzmy rodzaje tego, jak blockchain jest rozwijany, w jaki sposób jest implementowany do praktycznych rozwiązań, ale tak naprawdę w większości przypadków rynek kieruje się trochę innymi zasadami, innymi priorytetami. I teraz dlaczego ja to mówię w kontekście meme-coinów? Dlatego, że w moim przekonaniu ta hosta będzie zupełnie inna niż do tej pory, dlatego że jeżeli wejdzie duży rynek, tak zwana ulica, i to nie jest pejoratywne słowo, po prostu nowy masowy użytkownik, którego zwabią paski w TVN-ie czy w TVP, gdzie będzie podane, że Bitcoin przekroczył $100,000, to będzie taka magiczna kwota, która prawdopodobnie wywoła powszechne zainteresowanie medialne, a to pociągnie za sobą zainteresowanie publiczności, to oni nie będą kupowali Bitcoina po $100,000 ani XRP po $1,5, tylko będą kupowali po PP po 0,0002. Z uwagi na cenę, z uwagi na to, że ikonka jest bardzo ładna i z uwagi na to, że jest to po prostu prostsze do zrozumienia dla ludzi. Niestety taka jest sytuacja i stąd meme-coiny utorowały sobie drogę do mainstreamu krypto, zwłaszcza te największe, i my listujemy w tej chwili w czwartek meme-coina, który wbił się przebojem
na 8. miejsce w kategorii w ogóle meme-coinów według kapitalizacji. To jest Peanut the Squirrel, czyli słynna wiewiórka, orzeszek Peanut, która prawdopodobnie ten orzeszek przechylił, tak niektórzy uważają, przechylił szale kampanii wyborczej na stronę Trumpa, wywołał nawet ta cała sytuacja związana z uśpieniem tej biednej, nikomu nie szkodzącej wiewiórki, wywołała powszechną bulwersację również w kręgach demokratycznych. I tak się dzisiaj mówi. Dzisiaj Peanut jest wieczny na blockchainie, radzi sobie bardzo dobrze, jest 8. co do kapitalizacji rynkowej meme-coinową kryptowalutą i jeszcze jedno, i będziemy od czwartku mieli ją na kandze. Dołącza ona do w zasadzie wszystkich największych meme-coinów, które mamy. Cała pierwsza 10, albo przynajmniej 9 już jest na kandze i to są moim zdaniem pełnoprawne kryptowaluty, które nawet dorabiają dodatkowe funkcjonalności, budują ekosystemy, niektóre budują protokoły DeFi'owe, niektóre budują protokoły gamingowe, ale wydaje mi się, że te kryptowaluty mają już swoją rację bytu na rynku. Także dla tych, którzy są pro-meme i chcą w to inwestować i to mieć u siebie na portfelu, to Kanga na fali meme-coinowej również jest obecna. Wspaniale. Kiedy rusza rynek Peanut do USDT? W czwartek o 11, jeżeli nie jestem w błędzie, będzie można zacząć tradować Peanut. Czy Peanut do Omega PLN też jest planowany wkrótce? Planujemy te największe kryptowaluty, jakie mamy w ogóle na kandze, łącznie z mimami takimi jak Doge czy jak Pepe, czy Shiba, mieć oczywiście do polskiej złotówki jak najbardziej, ponieważ no, jest zainteresowanie. Także jak najbardziej planujemy, żeby pojawiły się te kryptowaluty w parach do polskich złotówek. Super, dziękujemy Jacku za informację. Peanut będzie na kandze już od czwartku, także zachęcamy, możecie szykować się na zakupy. Faktycznie całkiem dobry memcoin, 34-krotny wzrost w ciągu 14 dni. Zwróćcie uwagę, nie 34%, a 34x. Razy 100%. Tak, czyli kryptowaluta pełną gębą. Zachęcamy do tego, żeby zainteresować się tym rynkiem. No i kolejne ciekawe memcoiny będą już wkrótce. Swoją drogą, czy ktoś wypuścił memcoina Mika? No, ale to tam by musiało spadać poniżej zera chyba, tak? Nie wiem. To jest w ogóle... No, skoro jesteśmy u Mice, pamiętasz, co znaczy skrót? Przypominajmy go, bo to jest bardzo ważny akronim Make Investors Crazy Again. Oto okazuje się, że jakiś niedawny czas temu, a jednak nie wywołało to żadnego poruszenia, pojawił się komunikat i ten komunikat wydała ESMA. ESMA to jest europejski odpowiednik SEC-u, tak możemy powiedzieć, czyli takiej komisji, która nadzoruje rynki finansowe i tak dalej, i tak dalej. I oto ESMA sugeruje, żeby co zrobić? Żeby przesunąć datę wdrożenia Miki. No. Czy nie od stycznia? No, to jest ich sugestia, no nie, bo to jeszcze musi być tam jakaś decyzja podjęta. Jeżeli dobrze kojarzę, to ostateczną decyzję będziemy znali 5 czy 11 grudnia. Mamy wbite wydarzenie w kalendarzu, żeby wiedzieć, jak szybko tutaj przystępować do działań. Przypomnijmy, że w tym całym wielkim, nie chcę użyć złego słowa, no dobra, w tym wielkim chaosie, to i tak jest lepsze niż powiedziałem, legislacyjnym, jest Mika, są przepisy dotyczące śledzenia krypto, które są powiązane z Miką, ale są niezależne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiemy, czy to dotyczy tylko Miki, to przesunięcie, czy też Travel Rules, które miało wejść ostatecznie od 30 dnia grudnia tego roku, ale wygląda na to, że coś będzie przesunięte. Wszyscy wyczekujemy tego, da nam to trochę więcej oddechu, więcej świeżości. A pojawiła się pewna intuicja. Jest to oczywiście taka intuicja, nazwijmy to lekko spiskowa, ale ja bym powiedział, że wcale tam dużo tego spisku nie ma. No bo jeżeli ktoś ma głowę na karku, no to widzi, że w tej chwili, tak jak powiedziałeś, Azja, rozwija się krypto. Stany Zjednoczone chyba nikt nie ma wątpliwości, że tam
będzie się działo dużo dobrych rzeczy teraz, jeżeli chodzi o krypto. A tutaj Europa zamierza wrzucić tak naprawdę granat, który ma sprawić, że staniemy się skansenem nie tylko jeżeli chodzi o AI, bo się tutaj już staliśmy, to trzeba jasno powiedzieć, ale również jeżeli chodzi o krypto. I zastanawiam się, jak oni teraz mogą z tego wszystkiego wybrnąć z twarzą. I jedno z tych rozwiązań to ciągłe przesuwanie terminu. Oczywiście. Ja powiem tak, jak można wybrnąć z twarzą? Uwaga, podaję kilka przykładów, w jaki sposób można... Odcinam się tutaj od polityki. Przykłady są czysto tendencyjne z racji tego, że mówimy o aktualnej sytuacji. Nie chcę się cofać zbyt daleko w historii, no bo już możemy nie pamiętać, ale oto możemy na przykład wystąpić jako premier Polski i powiedzieć z całą stanowczością, nic takiego nigdy nie mówiłem. Myślę, że wiecie, do jakiego zdania nawiązuję. Można wystąpić w ciągu 100 godzin od tego, jak Trump został wybrany w wyborach, czyli ogłoszono, że wygrał wybory. W ciągu 100 godzin nagle pani Ursula von der Leyen wychodzi i oświadcza, że chyba nie powinniśmy kupować rosyjskiego gazu, który jest drogi, lepiej kupować amerykański, który jest tani. Albo wyjść i na scenę, tu również pan premier Donald Tusk wyszedł i powiedział, i muszę powiedzieć, że akurat chwała mu za to. Wyszedł i powiedział, ceny energii są w Polsce za wysokie. Mamy najdroższą energię w Europie, musimy coś z tym zrobić, bo polska gospodarka cierpi na tym bardzo. Zauważył rzecz, cieszę się bardzo, że w końcu to zauważył, ale zobacz, można zmienić zdanie. Można zmienić zdanie i to o 180 stopni i to w ciągu kilku godzin. Także z jednej strony, jak słyszę, że niektórzy politycy mówią, czy nawet nie tylko politycy, ale ludzie mówią, że Europa jest strasznie nieruchliwa, że bardzo dużo czasu potrzeba na cokolwiek, to prawda, ale czasami jak trzeba, to potrafi coś szybko zrobić. No właśnie. Może się coś zmieni. Może się coś zmieni. To wiadomo, tutaj Europa musiałaby się jeszcze zmienić. Wybory w różnych państwach europejskich musieliby wygrać bardziej pro-krypto urzędnicy. Zbliżają się wybory w Niemczech. Nie było pierwsza gospodarka Unii Europejskiej. Bardzo istotny gracz. Tutaj też może się dużo zmienić. Mamy na pewno tendencje, ja bym powiedział takie, może nie rewolucyjne, ale tendencje, które mówią, jest źle, trzeba to zmienić. Bardziej o tym chodzi. I nie chcę mówić, czy prawicowe, lewicowe, bo to naprawdę wymyka się już spod takich definicji klasycznych, ale widać, że ludzie są zawiedzeni tym, co do tej pory było i zauważają już, że to, co się dzieje teraz, nie działa, że potrzebna jest jakaś zmiana. Zresztą przypomnę, wybory w Polsce wygrały partie, które mówiły właśnie o zmianie, o tym, że trzeba rozliczyć, zmienić i zrobić wszystko dobrze. Z tego, co wiem, tutaj znowu nie chcę być politycznie źle odebrany, ale mówię o publicznie dostępnych informacjach. Jak było zrobione badanie opinii publicznej, to się okazuje, że jakaś... W tej chwili cyfry nie chcę przytoczyć, bo ktoś mi wytknie, że się pomyliłem, ale zdecydowana większość wyborców, tych ludzi, którzy głosowali na te partie, które wygrały, które tworzą teraz koalicję, zdecydowana większość jest zawiedziona tym, co się dzieje, że nie ma zmiany, że nie nastąpiło to, co miało. No, jestem ciekaw, co by było, gdyby w Polsce były wybory, a będą przecież wkrótce wybory na prezydenta. No, prezydenckie, tak. Ale dzisiaj politycznie trochę poszliśmy. No ale bez wrażenia. Nie ma co tutaj ukrywać. Polityka ma wpływ na krypto, polityka wpływa na to, jakie mamy ceny kryptowalut, więc czasami o tym też trzeba porozmawiać. Swoją drogą, Mika akurat jedną rzecz miała uprościć i uprości pewnie. No to jest to, że jak dostajesz licencję w jednym państwie, no to możesz szybko ją paszportyzować na inne państwa. Rozmawiałem ostatnio z naszą konkurencją gotówkową, która powiedziała, że bardzo dobry rynek jest w Niemczech.
tylko że nie możesz się tam utrzymać, bo regulacje cię zabije. W gotówkowe krypto. No nie, gdzie tam się tam wydaje, no ale no, jeżeli pojawi się Mika, no to będzie można z powrotem tam wejść na ten rynek i pewnie coś z tego skorzystać. Pogadajmy o Ethereum przez chwilę. Tu nawet się pojawiają pytania. Tak, to kiedy Ethereum wystrzał do 4000, myślę, że połowa grudnia, tak Alberto mówi. No tutaj ciężko wyrokować, no nie? To znaczy Ethereum nie podąża niestety za Bitcoinem. 11 dnia listopada były największe zakupy do ETF-ów. Naprawdę taka jakby ilość większa niż zwykle. No ale co? Ale od tej pory mamy niestety... 3 ostatnie dni to znowu wyprzedaż. Ujemny bilans, jeżeli chodzi o ETF-y. Tak, no tutaj sprawdzałem. Możemy sobie popatrzeć na wyniki. Czemu nie? Tu mamy, jak zwykle pokazuje, bitcoinowe ETF-y i zobaczcie, wczoraj wpływ $255 milionów. Wpływ to nie jest obrót, bo podkreślam, obrót to jest coś innego, obroty są dużo większe, znacząco większe. Ale w piątek mieliśmy spadek 370 milionów i w czwartek $400 milionów wypłynęło z ETF-ów bitcoinowych. Ja podkreślam jeszcze raz, powtarzam to jak mantrę, zwróćcie uwagę, jeden ETF ciągle tylko rośnie. I tu jeszcze mała dygresja. Wiesz, ile ETF-ów, iloma ETF-ami zarządza BlackRock? Rząd wielkości. Ile ma ETF-ów? Nie, wiesz co, powiem coś i później... Ponad 1000. Wow. Ponad 1000 ETF-ów. Tyloma ETF-ami Dobrze, że nie mówiłem. zarządza BlackRock. I teraz nie minął rok, biorąc pod uwagę assets under management, czyli ilość środków zgromadzonych w danym ETF-ie. Od 1 do 1000 mamy, w której jakbyś umiejscowił EBIT, czyli ten bitcoinowy. Na którym miejscu? Tak, rząd wielkości. Znaczy, Pamiętaj, 8 miesięcy tylko minęło. Ja nie? wiem. Bym powiedział, że jest w pierwszej dziesiątce. Dokładnie tak. No. W pierwszej dziesiątce największych ETF-ów BlackRockowych jest ETF bitcoinowy. To pokazuje potencjał tego i jak bardzo był potrzebny. No ale my mówiliśmy o ETF-ach eterowych i tu proszę bardzo, no, cyfry znacząco mniejsze, ale niestety też i czerwone. Ostatnie 3 dni handlu, czyli czwartek, piątek i poniedziałek, były na czerwono, ze szczególnym naciskiem piątku, który był no, dosyć intensywny, 60 milionów odpłynęło. Wczoraj $40 milionów. No, sentyment nie jest jakiś duży, prawda? No nie jest duży i też się zastanawiam, co takiego wydarzyło się 11... Może chodziło o Święto Niepodległości w Polsce i inwestorzy w Ethereum postanowili to uczcić. Znalazłem jakieś tam wyjaśnienia, przeglądając X-a. Pojawiła się propozycja zmiany znowuż protokołu Ethereum. Muszę zrobić teraz dygresję, bo Jacek zarzucił mi słusznie, że ja nie czytam tam tych wszystkich white paperów. To pewnie patrzę na wykres po prostu i tak jak większość tych inwestorów, ale u nas w Kandze jest człowiek, który czyta. Mówi o Tomku. Tak, czyta wszystkie. Tak, czyta i to jest ciekawe, więc przynajmniej 100 Kangi poświęca na to czas, żeby badać te wszystkie i on tam nawet swoje jakieś prognozy. Pamiętam na 100 odcinku Kanga No Comments, bardzo polecamy. To jest naprawdę, tak jak wszystkie są bardzo ciekawe, ten jest ekstremalnie ciekawy, bo tam zderzają się poglądy 4 różnych ludzi, każdy ma trochę inną strategię inwestycyjną. Tomek tłumaczy, że on na przykład jakby spodziewa się, że coś wzrośnie albo spadnie na podstawie zmian w protokole, których nikt nie czyta, tak zwanych changelogów. No i dobra, jest pomysł. Zresztą możecie obejrzeć i zobaczyć, czy jego predykcje były dobre. No więc jest pomysł na zmianę w protokole Ethereum dotyczący stakeowania. Że zwiększymy maksymalną ilość, jaką może być na pojedynczym koncie stake'owym. A nie, to ja słyszałem o drugiej zmianie. Jakiej? No bo w tej chwili, jeżeli chcesz bezpośrednio tam na protokole stakeować, to musisz jaką ilością eterów dysponować? 32. No to jest pomysł, żeby zejść do 1. Ale też ta liczba 32 zostaje zamieniona na dużo większą, tam kilka tysięcy nawet może być. Przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, bo też to czytałem. Także no, faktycznie są jakieś zmiany w Ethereum. Ja tam powiem, że zbliżają się 2 wielkie zmiany w Ethereum.
propozycji było bardzo dużo. Myślę, że możemy o tym kiedyś porozmawiać na jakimś no comment, ale ważne jest, że zrezygnowano z jednej wielkiej zmiany i stwierdzono, że te zmiany, które są już robione, zostaną podzielone na 2 bloki. Pierwszy blok zawiera chyba 9 dużych takich istotnych zmian, między innymi właśnie dotyczących stakeowania, między innymi również przyspieszenia zatwierdzania transakcji. To ma być również dobre, no bo teraz na Beacon Chainie tam trzeba czekać całkiem długo. Dobra, zaraz zaczniemy mówić językiem kulek, jak to u mnie na studiach było mówione i stracimy zainteresowanie, ale powiem, są zmiany, Ethereum się rozwija, ale konkurenci nie śpią. Sui, które, przypomnę, jest na Kandze, ale Sui 29 000 chyba transakcji na sekundę potrafię przetworzyć. Śmieszne opłaty. Zatwierdzenie transakcji w pół sekundy jest. No tak. No, trzeba jasno powiedzieć, że token SUI jest w pierwszej 20 w tej chwili, jeżeli chodzi o kapitalizację. To nie jest żadna porada, ani nic takiego, ale przyznaję, że kupuję. To SUI, Solana, Cardano też zaskakuje, chociaż widać, że ci, którzy trzymali Cardano i w zeszłym tygodniu zobaczyli tą zwyżkę, no to zaczęli po prostu realizować tutaj zyski. Ale wracając do Ethereum, powtórzę jeszcze raz to, co mówiliśmy już chyba kilka razy wcześniej. Ethereum ma zbyt dużo konkurencji i Ethereum stało się ofiarą tego, że ma też za dużo warstwy drugiej po prostu. Tak myślę. Pewnie się nie do końca zgadzasz, bo w tej chwili właśnie patrzę w twoje oczy i widzę głos protestu. Tak, ja powiem w ten sposób. Tak, ma dużo konkurencji, to bardzo dobrze. Uważam, że konkurencja powinna być, bo ona powoduje, że się nie zasypia. Ethereum faktycznie pozycja hegemona, którą miało Ethereum, została lekko zachwiana. Ilość głosów, które mówią o tym, że Ethereum się skończy, jest całkiem duża. No, że straci swoją pozycję. Tak, że przestanie być drugą walutą, że pojawią się konkurenci. No ale jak popatrzysz sobie na kapitalizację rynku, no to Ethereum ma 375 miliardów dolarów kapitalizacji w tej chwili, a druga kryptowaluta po Ethereum to jest Solana, pomijam stablecoina, ma 116 miliardów. Więc jeszcze sporo musiałoby się zmienić. Solana musiałaby 4-krotnie czy 3-krotnie wzrosnąć, ponad 3-krotnie wzrosnąć, a Ethereum nie wzrosnąć w ogóle. Tak, i to nawet, wiesz, ja nawet myślę, że w tym, że tutaj się liczy TVL, czyli Total Value Locked, czyli to, ile wszystkie tokeny oparte o dany blockchain mają wartości. No i tu Ethereum ciągle jest jak gdyby liderem i to bezwzględnym. W tej chwili szukam jakichś informacji, ile to może wynosić. No więc Ethereum, ChatGPT podaje mi dane z 19 dnia listopada, czyli właśnie stąd, nie sprawdzam źródła, około 61 bilionów, czyli po amerykańsku to jest Trylionów? Nie, bilionów. To są tysiące miliardów, czyli... Tylko, że tam jest ten system inny niż w Europie. No dobra, nieważne. Słuchajcie, 61,3 czegoś bilionów dolarów po amerykańsku jest załadowane i to stanowi prawie 60% całego TVL-a. No to nadal Ethereum jest tutaj ten. Tylko, że gdybyśmy się spotkali tutaj, nie wiem, 3 lata temu, to oni mieli pewnie 80 do sprawdzenia i spada. Jako ciekawostkę podaję, że Solana ma w tej chwili 7,7, a Tron 7,6. Uwaga, pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym miesiąc temu, to Tron jeszcze był przed Solaną. A teraz Solana przyjęła. Tylko wiesz dlaczego? Memcoiny. No tak. Memcoiny. No i to jest takie... No jak liczysz kapitalizację memcoina, który ma nieograniczoną podaż? W cudzysłowie nieograniczoną. No ale okej, to są ciekawe dyskusje, ale nam zostało 6 minut, także musimy podsumowywać pewne rzeczy. A propos podsumowania, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy zaprosili teraz Monikę z Fundacji Kangi, która da nam szybką aktualizację tego, co się dzieje w fundacji. Halo Moniko, dzień dobry. Cześć, ja szybciutko, tylko bo mamy mało czasu. Słuchacie mnie dobrze? Tak. Bardzo dobrze.
Super. Ja chciałam Wam dzisiaj po prostu przedstawić naszego nowego podopiecznego. Udostępniłam ekran, nie wiem, czy widać. Tak, Widać? widać. Jest. Słuchajcie, to jest Antoś. Antoś ma 4 latka i bardzo wiele przeszedł, a tak naprawdę od nas niewiele potrzebuje. Przeszedł wiele, ponieważ urodził się z wadą serca. Na co dzień zmaga się z napadami bezdechu. Jego niepełnosprawność wynika z autyzmu, ADHD. Ma również zaburzenia rozwoju mowy i języka. W lipcu przeszedł w wieku 4 lat zapaść serca i niedawno również przeszedł operację usunięcia wszystkich ząbków. I Antoś, słuchajcie, potrzebuje pomocy w dojściu do przedszkola, ponieważ ma naprawdę z tym duże problemy i jego mama musi go nosić na rękach 3 kilometry. I Antek potrzebuje takiego wózeczka, żeby docierać do tego przedszkola i wracać do domu. Jest to chyba jedna z naszych najmniejszych zbiórek, naprawdę dlatego liczymy, że uda nam się jeszcze przed zimą i oblodzonymi chodnikami ją zakończyć. Dlatego zachęcam Was do wsparcia albo przez KangaPay, albo blikiem, albo przelewem bankowym. Pięknie, Monia. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękujemy za ten teleekspresowe wprowadzenie do tego, co się dzieje w fundacji. Fundacja ma też niedługo urodziny, to już rok. No i co? Wygląda na to, że będziemy mieli 12 zbiórek w ciągu roku zakończonych sukcesem. Jeszcze raz, ja to mówię dosyć często, ale powtarzam, nasza fundacja działa troszeczkę w innym stylu niż te takie inne, bardzo medialne fundacje. My nie szukamy, nie działamy na wielkich projektach, nie działamy na tych projektach, które medialnie wspaniale się sprzedają. My szukamy ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy, którzy nie radzą sobie tu i teraz, przytłacza ich codzienność i właśnie im chcemy pomóc, chcemy jak największej ilości osób pomóc. W tym roku postawiliśmy sobie cel 12 udanych zbiórek. W przyszłym roku pewnie będzie nowy cel. Zachęcamy Was do tego, żebyście swoje 10 zł dołożyli do tej fundacji, do tej zbiórki. Patrzę, że nas jest tam ponad 400 osób. Gdyby każdy dał po 6 zł czy po 7 zł, to mielibyśmy już zbiórkę ukończoną w ciągu kilkunastu minut. Więc zachęcam do tego, żeby przyłożyć się. To nie jest duży koszt, a płacąc KangaPaya możesz to zrobić naprawdę błyskawicznie. Zachęcam do tego. Ciekawy komentarz. Kajetan napisał: jest w planie konkretna modernizacja waszej platformy, promujecie DCA cały czas, a po 2 miesiącach DCA wasz użytkownik nawet nie ma pojęcia co i za ile ma w portfelu, jakby chciał posprzedawać, nawet nie wie. I dalej kontynuuję tą myśl. Generalnie chodzi o to, że... Narzędzia analityczne. Tak, że rozmawialiśmy o tym ostatnio, bo ja przyznaję, że ja korzystam po prostu z arkusza, natomiast mam taki arkusz, który chętnie udostępnię, bo wystarcza codziennie wrzucać dane z Kangi. To jest bardzo proste i on ci wszystko wylicza, ale wiem, że Łukasz, ty masz jakąś intuicję. Tak. Pracujemy nad takim narzędziem, które będzie dokonywało tego typu analizy. Bądźcie czujni, bo pojawi się już wkrótce. Trzeba będzie tam na pewno się zgodzić i kliknąć coś, żeby to narzędzie analityczne ruszyło, więc zachęcam tym samym do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, bo na tym kanale właśnie powiemy o tych nowych funkcjonalnościach, a trzeba będzie jakąś akcję wykonać, żeby dołączyć do tego systemu. Będą tego typu analizy nie tylko związane z DCA, nie tylko związane z zleceniami cyklicznymi, ale całościowe, globalne podejście, jak i szczegółowe dla pojedynczych transakcji. Zachęcam do tego. Jeszcze raz, bądźcie czujni. Także Kajetan, bardzo dziękuję, a ja teraz przechodzę do kolejnego ogłoszenia parafialnego. Moi drodzy, po pierwsze, jeżeli widzicie fajną czapkę na mojej głowie, to ja akurat wybrałem sobie z Dodge'em. Z Dodge'em, tak, ale jest dużo innych. Zapraszamy na Kanga Shop, gdzie możecie kupić po prostu gadżety związane z Kangą i nie tylko. I uwaga, pokazuję teraz też ekran. O, właśnie go widać. Już to, co zapowiadaliśmy. Już niedługo złoto do kupienia na Kandze bezpośrednio za kryptowaluty dla tych, którzy dywersyfikują. Zapamiętałem to słowo. Dywersyfikują swój majątek. Tego złota będzie więcej, będą monety bulionowe. Jesteśmy bardzo podekscytowani, a zatem zapraszamy i uwaga, tutaj jak wiecie, jest dużo różnych kategorii, są książki, to są nasze ulubione. Przygotowujemy się w ogóle do biblioteczki Kangi, konsultujemy w tej chwili tematy, które są ważne, ale czas Bitcoina można kupić, książka przez nas wspierana, można kupić w tej chwili z 20% zniżką. Trzeba użyć kodu zniżkowego ATH,
Kto by się domyślił? Kto by się domyślił? Także tutaj dziękuję. A ja taką prośbę do ludzi w studio. Poprosimy link do zbiórki, bo pojawił się komentarz, że przydałby się, więc zachęcamy. No i teraz chyba w końcówce, bo już minął 4. kwadrans, powinniśmy powiedzieć coś o konkursie. Tak. Ja szybko przypominam, na czym polega nasz nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy potrafią dobrze czytać wykresy, analizować, rysować punkty oporu i rozpoznawać fale Eliota i te wszystkie inne sprawy. Zachęcamy każdego do stanięcia w szranki z innymi i wytypowania ceny, wyliczenia, jaka będzie według Was cena Bitcoina do USDT na Kanze w przyszły wtorek o godzinie 9 polskiego czasu. Jeżeli wyliczysz tą cenę do jutra, czyli do końca środy, to podaj ją w komentarzu, podając hashtag kwadrans z Kangą 229 i cenę w dolarach, jaką uważasz, że Bitcoin będzie miał. Ten, kto będzie najbliżej, wygrywa tyle kang, ile jest łapek w górę pod ostatnim filmem, podzielone na 10. Ważne, nie można pomylić się o więcej niż $25, chyba że umieścimy drugi komentarz, co najmniej 8 słów, to w tej sytuacji bierzemy pod uwagę te prognozy do $100, z pomyłką do $100. No a jeżeli jeszcze udostępnisz ten materiał, o co prosimy tak czy inaczej? Prosimy o udostępnięcie ten materiał. Mieliśmy w poprzednim tygodniu rekord udostępnień. Bardzo dużo i serce rośnie, jesteśmy zbudowani i czujemy się, że razem tutaj zmieniamy ten świat, ale jeżeli udostępnisz i wygrasz, no to dorzucamy jeszcze do tego 20 kang. Tutaj Szymon, pytasz się, gdzie są komentarze z ostatniego kwadransu z kangą. Pamiętaj, że pod każdym naszym nagraniem masz 2 typy komentarzy. Jedne te, które dajesz na żywo, tam trzeba coś kliknąć i wtedy one się wyświetlają, i te, które są później wyświetlane dla tych, którzy oglądają nas postfaktorycznie. Dobra, mamy zwycięzcę? Nie mieliśmy tydzień temu, czyli jest kumulacja. Była kumulacja, tak. Dzisiaj? Też nie mamy. No to... Bum! Źle to powiedziałem. Nie mamy, a zatem w tej chwili w kumulacji mamy 173,9 kang. Plus te, co będą tutaj, to się zaczyna robić już duża kwota. Przypomnę, zasada jest taka, że jeżeli po jednym odcinku nie ma, to wtedy następuje kumulacja i w kolejnym wygrana jest, można powiedzieć, prawie 2 razy większa, ale w przypadku kolejnej kumulacji do tej pory raz tak się zdarzyło i stwierdziliśmy, że taką zasadę wprowadziliśmy, nie wiem, czy ona została uprawomocniona, że przyznamy 2 nagrody. Po prostu będziemy pulę dzielili na 2. Czy tak było? No to było zawsze... Podczas odcinka była podejmowana decyzja, to może podtrzymajmy po prostu wszystkich w napięciu, w niepewności i zobaczymy. Wiem, że tam prawnicy zwracają uwagę, że wartość nie może przekroczyć jakiejś tam kwoty, bo nie może, bo ktoś to kiedyś wymyślił. No. Okej. Mamy jeszcze jeden komunikat, ostatni. Tak, mamy komunikat na temat spalania. Tak jest. Spalania tokenów KNG. Sławku. No właśnie, no tak jak zapowiedzieliśmy na AMie, chcieliśmy zaproponować inny model wykorzystania tej puli tokenów KNG, które zostały do spalenia. Odsyłam wszystkich tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, do materiałów, które nazywamy KNG 2.0. Nie ma co ukrywać, Łukasz, że u nas w Kandze reprezentowane są więcej, ale ścierają się 2 doktryny. Jedna doktryna, która mówi o tym, tak, spalanie tokena wspiera jego tokenomię, ogranicza jego podaż i dobrze to wpływa na feng shui wszystkich tych, którzy posiadają albo będą posiadali token KNG. Również drugi pogląd, który mówi, że spalanie, o ile ma sens w przypadku jakichś różnych kryptowalut, to nie w przypadku każdej i takie spalanie, nazwijmy to bezrefleksyjne, może być błędem. No i zapowiedzieliśmy na AMie, że chcielibyśmy zrobić głosowanie na Telegramie, żeby tą resztę tokenów, kilkaset tysięcy tokenów, które zostały do spalenia, trochę inaczej wykorzystać, ale spotkaliśmy się z silnym ostracyzmem, no i ostatecznie podjęliśmy jaką decyzję, Łukasz? No, nie ukrywam, że ja jestem zwolennikiem tej drugiej frakcji, ale jeżeli powiedziało się A, to trzeba powiedzieć i B. W związku z tym postanowiliśmy, że dokonamy normalnego spalenia tych tokenów i dotrzymamy tego słowa, zrobimy to, do czego się
umówiliśmy. Tak. Także dokończymy spalanie w tym roku tymi tokenami, które są na to przeznaczone. W przyszłym roku na pewno będziemy ogłaszali kolejne akcje, może nie związane ze spalaniem, ale związane z nietrywialnym użyciem naszego tokena. Dokładnie tak. Zachęcamy wszystkich jeszcze raz do śledzenia materiałów. Łapka w górę, subskrybuj i dzwoneczek. Tak jest. Matka pyta, czy macie jakiś specjalny odcinek dedykowany Mika i tym, jak Kanga planuje do tego podejść. Mamy kilka takich odcinków. Zachęcam, żebyś odnalazł materiał Fila Koniecznego na temat właśnie Kangi i Miki. Tam myślę, że to jest bardzo szeroko i fajnie omówione. No dobra. To co, już chyba koniec. No, powinniśmy kończyć, tak. Bo 5 kwadransów to będzie chyba za długo. Tak. Okrzyki bojowe? No, oczywiście. Make investors crypto again. To jest crazy. Crazy. Głupi ten. Krypto też ten, ale crazy, oczywiście. No. Crazy again. Ja standardowo i stabilnie BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. No i z tymi okrzykami zostawiamy Was do najbliższego wtorku, ale w międzyczasie przypominam, jutro o godzinie 20 Kanga Trends i analiza rynku oraz w sobotę mamy Kanga No Comment, gdzie rozmawiamy czasami na nietrywialne tematy, a z Wami zobaczymy się na pewno za tydzień. Dzięki. Dziękuję. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.